Przyznam, że zapowiedź Resident Evil 8 na pierwszym pokazie PlayStation 5 wzbudził we mnie bardzo pozytywne emocje, bo zapowiadało się coś nowego. Gdy tak spojrzymy na serię z perspektywy czasu, to ta ciągnie się już przez 5 generacji konsol i liczy sobie, z tego co udało mi się naliczyć, 29 odsłon, a jeśli dodamy również porty, remake'i, to chyba nawet Capcom nie wie ile tego wyszło. To robi wrażenie, a marka przeszła przez różne gatunki, celowniczki, gry kooperacyjne, strzelanki i wreszcie przeszła w tryb pierwszoosobowy, choć ten sposób pokazywania rozgrywki pojawił się w stareńkim, pamiętającym jeszcze czasy pierwszego PlayStation Survivor. Część 7 przyniosła zmianę nie tylko sposobu obserwowania akcji, ale i przedstawiania całej historii. Choć motyw Umbrelli pojawiał się nadal, to jednak 7 część postawiła na duszny, ciasny klimat rezydencji Bakerów, gdzie nie było może hord wałęsających się zombie, ale ściśle określeni wrogowie, którzy polowali na nas przechadzając się po domostwie. Przyznam, że eksperyment był ryzykowny, ale opłacalny. Tchnęło to trochę życia w markę i zapowiadało kolejne odsłony. I tak pojawił się Resident Evil o podtytule Village, który jest 8. częścią serii. Village kontynuuje wątki z części 7. Po incydencie w rezydencji Bakerów Ethan Winters i żona Mia wiodą sobie spokojne życie. Urodziła im się też córeczka Rose i zdawałoby się, że nic nie zakłóci idylii. Jednakże w ich życie wparowuje z buciorami Chris Redfield, który zabija Mię, porywa dziecko, a Ethana wywozi gdzieś w góry. Jednakże wskutek wypadku Ethan nie dociera na miejsce przeznaczenia. Budzi się niedaleko tajemniczej wioski, nad którą góruje upiorne zamczysko. Chcąc nie chcąc ponownie rusza w bój, tym razem aby odzyskać córkę i dowiedzieć się, co się właściwie stało. Historia jest niezła, fajnie rozwija poprzednie wątki, choć znajomość 7 nie jest niezbędna, aby połapać się co się dzieje. Z początku akcja leci na łeb na szyję i intensywność doznań jest niezwykle wysoka. Jednakże gra nie potrafi podtrzymać tej jazdy bez trzymanki przez cały czas i zdarzają się elementy słabsze, dla których w mojej opinii zabrakło trochę pomysłu, ale o tym za chwilę. Przed nami 4 spore i rozległe lokacje plus tytułowa wioska. W demie mogliście obejrzeć właśnie fragment wioski i zamczyska Lady Dimitrescu. I są to najlepsze lokacje w mojej opinii. Pokryta śniegiem zapomniana przez Boga wiocha robi świetne wrażenie i wspaniale kontrastuje z pełnym przepychu zamczyskiem, gdzie lokacje opływają w barokowe wykończenia złotem czy misternie wykonane meble. Niestety pozostałe 3 lokacje już nie dotrzymują tempa pod kątem oprawy. Nie są złe, ale odstają od tych poprzednich dość znacznie. Każda lokacja ma swoich bossów, jak i sub-bossów. To też znacie z dema. Starcie z kolejnymi maszkaronami wzbudza spore emocje, ale przyznam szczerze, że na normalnym poziomie trudności gra nie stwarza problemów z przejściem, dlatego warto rozważyć wyższy stopień trudności na starcie. Przez całą grę zginąłem może ze 4 razy. Jak ognia za to wystrzegajcie się grania na poziomie easy. Jak wspomniałem wcześniej, wraca widok FPP i w zasadzie całą akcję obserwujemy oczami Ethana. Dodaje to sporo imersji. Capcom tym razem nie oszczędzał bohatera. Biedny chłop dozna tyle bólu i cierpienia, że nie jeden by chyba wcześniej strzelił kopytami. A dzięki temu, że obserwujemy wszystko z oczu, część z wydarzeń jest jeszcze bardziej sugestywna. Trzeba przyznać, że Capcom nie przebiera w środkach i krew leje się gęsto i wiele bardziej widowiskowych ran możemy obejrzeć z bardzo bliska. Gra również stawia na crafting jak w poprzedniej części. Ethan będzie mógł tworzyć kolejne uleczające płyny, dzięki którym odzyska energię, ale i w pewnym momencie będziemy świadkami dość absurdalnej sceny, ale to zostawię wam. Niemniej w pewien sposób pod koniec jakoś się tam to wyjaśni, ale za pierwszym razem scena wydaje się totalnie idiotyczna. Obok tego ważnym elementem będzie craftowanie amunicji, co wymusza zbieractwo i zaglądanie w każdy kąt w nadziei znalezienia potrzebnych przedmiotów, jak i elementów uzbrojenia. W pewnych aspektach gra przypominała mi Resident Evil 4, ba, nawet zapożycza wiele elementów z 4, na przykład przyjdzie nam zestrzeliwywać drogocenne kamienie ze skał czy posągów. Nawet powraca kupiec, który pełni tutaj ważną rolę. Kupiec nie jest ten sam co w części 4, ale autorzy zawarli kilka mrugnięć okiem dla tych, co tamtego typa pamiętają.
Po zgromadzeniu różnorakiego bogactwa Ethan u kupca może wymienić je na pieniądze, a te przeznaczyć na kupno ulepszeń do broni, części do niej czy powiększenia kufra. To również spory ukłon w kierunku historii Leona. Z czasem otworzą się możliwości gotowania. Gdy uda nam się zabić jakieś zwierzęta, kupiec przygotuje z nich potrawę, która trwale zwiększy jakieś nasze statystyki. Co ciekawe, część z kosztowności można ze sobą łączyć, tworząc jeszcze bardziej wartościową rzecz. Na przykład naszyjnik możemy wzbogacić dodatkowo drogimi kamieniami i opchnąć za wiele większą sumkę. A trzeba przyznać, że kupiec kusi swoimi towarami. Kolejne ulepszenia do broni zamieniają nas w maszynę do zabijania. Z czasem pojawi się zupełnie nowa broń, ale to już dla tych najbogatszych. Niemniej zbieractwo w grze powróciło i powiem wam, że z przyjemnością odwiedzałem każdą chatkę we wiosce, plądrując szafeczki, kufry i kredensy. Dawno tak dobrze się nie bawiłem, eksplorując kolejne fragmenty niemałej w sumie mapki. Pod koniec gry przyjdzie nam nawet popływać łódką w mniej dostępne miejsca, ale to jest w zasadzie ciekawostka, gdyż za często z tej metody transportu nie będziemy korzystać. Ważnym elementem gry jest walka i jest jej o wiele więcej niż poprzednio. Nie raz i nie dwa przyjdzie nam stanąć naprzeciw grupki przeciwników. Ten aspekt mocno zrozbudowano i trzeba przyznać, że walki są zrealizowane znakomicie. Nerwowe przeładowywania broni czy próba trafienia przeciwnika kołyszącą bronią potrafią wzbudzić spore emocji. Pod koniec gry najsłabsi przeciwnicy przestają stanowić wyzwanie. Mając dopakowaną broń, Ethan bez problemu kładzie kolejne trupy i tutaj ciekawostka, każdy przeciwnik po sobie coś zostawia. Ma to sens, bo strzelania jest dużo i amunicja, nawet jak czujesz się w nią bogaty, potrafi się skończyć błyskawicznie. Dlatego warto kisić kulę w kieszeni, bo potem starcia z bossami mogą nas męczyć, choć gra litościwie co jakiś czas i tak podrzuci nam kilka sztuk amunicji, abyśmy mieli z nim jakąkolwiek szansę. Warto wspomnieć, że w grze dodano delikatne elementy Metroidvanii, gdzie znalezione przedmioty udostępniają nam wcześniej zamknięte obszary. Choć zazwyczaj w nich kryją się skarby, warto powłóczyć się po wiosce i pootwierać co się da. Czasami może to być unikalna część do broni, a czasami specjalna kula, która w minigrze otworzy nam dostęp do skarbu o wysokiej wartości. Choć przyjdzie nam wracać po własnych śladach nie raz i nie dwa, zupełnie mi to nie przeszkadzało, zwłaszcza że każda kolejna lokacja kryła nowe niespodzianki do odkrycia. Także warto powęszyć, a nie tylko przejść do przodu, bo w takim wypadku sporo świetnych rzeczy nas pominie. Twórcy postarali się, aby każda chatka opowiadała jakąś historię. Każda lokacja wręcz opływa w detale. W jednym z domków znajdziemy na przykład krosno i jest to model, który nigdy więcej w grze się nie powtórzy, a takich elementów jest więcej, więc nawet aby popieścić nasz zmysł estetyczny, warto wrócić i pootwierać co się da. Gra posiada też szczątkową ilość zagadek, ale to już niestety nie te czasy jak z pierwszej trylogii. Zagadki są prymitywne i proste. Gra też pomimo wrażenia otwartego świata prowadzi nas niemal po sznurku, dzięki starannie przemyślanym lokacjom i skrótom. Choć można się czasami pogubić, nastąpi to tylko wtedy, gdy na własną rękę chcemy poeksplorować mapki. Jeśli płyniemy z prądem fabuły, trafisz zawsze tam, gdzie trzeba. Ma to swoje wady i zalety. Z jednej strony akcja jest płynna i wszystko dzieje się szybko i intensywnie, z drugiej strony mamy wrażenie, że jednak sporo rzeczy nas omija, jeśli zrezygnujemy z przetrzepywania lokacji. Oprawa Village to oprawa, która godnie prezentuje nową generację konsol. Na PlayStation 5 gra śmiga w 4K i 60 ramkach na sekundę i wszystko wygląda olśniewająco. Pierwsze odwiedziny w zamczysku i spojrzenie na żerandol w salonie to niezapomniane wrażenie. Również lokacje otwarte prezentują się fantastycznie. Gra korzysta też z HDR, jak i ze śledzenia promieni, który sporo dodaje do realizmu scen. Nieraz i nie dwa przystawałem popodziwiać to, co magicy z Capcomu przygotowali. W grze dostępny jest też tryb foto, aby uwiecznić piękne pocztówki. Przyznam, że oprawa na nowych konsolach robi wrażenie i widać spory skok jakościowy względem ostatniej odsłony. W parze z lokacjami idzie design potworów i maszkaronów gotowych do odstrzałów, a design bossów to już klasa sama w sobie, ale Capcom od zawsze umiał tworzyć obrzydliwe mutanty.
Po ukończeniu gry odblokujemy sporo materiałów dodatkowych. Mnie jak zawsze najbardziej jarają trójwymiarowe modele postaci, które możemy spokojnie obejrzeć i popodziwiać kunszt grafików z Capcomu. Ale dojdą też materiały z produkcji, cheaty czy cała tona koncept artów. Jest tego dużo i fajnie. Osobny akapit pozostawiłem dla dość kontrowersyjnej decyzji Capcomu, a który postanowił nie spolszczać gry. Powodu nie znam, ale podejrzewam, że chodzi o sprzedaż marki w naszym kraju. Niemniej, czy to przeszkadza? Cóż, do czytania w 8 za dużo nie ma, więc nie jest to jakimś specjalnym problemem, a i podstawowa znajomość angielskiego wystarczy, aby podążać za fabułą. Tym bardziej zdziwił mnie brak języka polskiego z tego powodu, że mamy w grze bardzo silny polski akcent. Animacje baśni z początku gry przygotowali Polacy z legendarnego studia Platige Image i polskich nazwisk w kredytach przewinie się trochę. Niemniej spotkałem się z opiniami, że gracze zbojkotują grę z powodu braku tłumaczenia. Cóż, każdy podejmuje decyzję jaką chce, niemniej pozbawicie się zagrania w świetny tytuł, ale decyzja należy już oczywiście od was. Resident Evil Village to fantastyczna gra, choć oddala się od rezydentów coraz bardziej, ale nie jest to złe, wręcz przeciwnie. Powrót akcji do Europy i napchanie gry postaciami z baśni i podań w mojej opinii było strzałem w dziesiątkę. Wprowadziło to spory oddech do serii i możliwość rozwoju marki w zupełnie nowym kierunku, no bo ile można strzelać do tych biednych zombie. Również gra mniej naciska na sztandarowe elementy serii jak korporacja Umbrella, ale spokojnie, nie znaczy, że to zaginęło, to nie, jest tego po prostu wyraźnie mniej. Czy bawiłem się lepiej niż przy 7? Tak, zdecydowanie. Tuż przed premierą ograłem początek historii Ethana w rezydencji Bakerów, aby sobie przypomnieć, to nadal fantastyczna gra, ale 8 dzięki wysokiej intensywności rozgrywki bardziej mi się podobała. Niektórzy mogą kręcić nosem, ale mnie to akurat przypadło do gustu. Ukończenie gry niemal na 100%, tutaj przyznam, że sporo opcjonalnych znajdziek odkryłem, niemal wszystko odblokowałem, zajęło mi 9,5 godziny. Nie jest to jakiś super wynik, ale wyższe poziomy trudności i późniejsze tryby do odblokowania zachęcają, aby spróbować zagrać jeszcze raz. Resident Evil Village godnie zamknął historię Ethana i Mii. Fajnie, że pojawił się ktoś znany z serii, czyli Chris Redfield, który przypomina, że to wciąż Resident Evil i wciąż jedno uniwersum. Bardzo dobra odsłona, która fanom części 7, jak i serii na pewno przyniesie kupę dobrej zabawy. Polecam. Let's see